Witajcie moi drodzy widzowie, patch 6.1 devblog, czyli omówienie tego, co będzie w najbliższym patchu. Zmiany będą spore, chociażby dla takiego Kislewu i dla Zincha. Pojawią się oczywiście jeszcze dwie nowe jednostki i w Kislewie wiele się zmieni. Jest to bardziej w nawiązanie do tego, co twórcy wcześniej, już przed chyba końcem roku mówili, wcześniejszego, odnośnie właśnie tego DLC Shadow of Change. No to było omówione tak, że te DLC będzie po prostu rozdzielone, tak jak wszystkie ostatnie DLC są, że mamy po prostu 3 frakcje, ale są one po prostu rozdzielone. Jeśli chodzi o Kislev, no tutaj są spore zmiany, z tego względu, że na przykład już punkty oddania będą troszkę to inaczej jednak działało. Chodzi też o to, żeby fizycznie, czy tam finalnie sam Kislev sobie bardziej pomagał niż ze sobą gdzieś tam toczył batalię, więc kwestia tego, żeby jednak wewnętrzne tutaj spory Kislewu były zamknięte, a bardziej obrona tak naprawdę przed chaosem. Z takich najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o zdobywanie poparcia, bo będziemy mogli zdobywać poparcie poprzez 4 w sumie rzeczy, czyli rekrutację jednostek, wykorzystywanie tematycznych właśnie agentów, budowa oczywiście budynków i poświęcenie atamanów. No to są takie jakby najważniejsze tutaj rzeczy, które nas dotyczą, jeśli chodzi o zdobywanie tych punktów. Jeśli chodzi o kolejne rzeczy, które tutaj mamy, bo też musimy zwrócić uwagę na to, że wzmacnia na przykład standardowe oddziały, jeśli chodzi o Kostaltyna, a jeśli chodzi o dwór na przykład lodu, podnosi jakość elitarnych jednostek, umiejętności magicznych i efektywności bohaterów, więc to będzie oczywiście gdzieś tam rozdzielone. Każdym, gdzie tam zagramy tym Kislewem, będziemy mieli faktycznie tą różnicę. Jeśli chodzi też o takie rzeczy, chodzi też o to, żeby jednak ten balans był w tym Kislewie i żeby tym Kislewem grało się inaczej, bo w większości z tego, co mi się wydaje, każdy woli zagrać jednak tą carycą niż gdzieś tam Konstantynem. No, albo jeszcze już nawet nie wspomnę o samym Borysie, który też jednak na tych pustkowiach chaosu tak średnio wychodzi. O nim oczywiście za specjalnie nic nie było powiedziane, ale te rzeczy też oczywiście wpłyną. Z tego względu, że tutaj mamy więcej rzeczy zmienionych. Ale jeszcze wracając tutaj do właśnie tego oddania. W nowym systemie Kislewu zasób oddania przestaje być frakcyjny i staje się prowincjonalny, zastępując dotychczasową kontrolę. Oddanie oddaje zapał lokalnej ludności, działa podobnie jak kontrola, lecz można ją wydać na krótkotrwałe właśnie efekty. I tu będziemy mieli te 3 efekty. To jest troszkę na zasadzie, jak mamy mroczne elfy, czy tam krasnoludy chaosu i możemy sobie po prostu wydać jakieś tam taką powiedzmy walutę na to. To jest po prostu przerobienie troszkę na walutę w tym sensie i szczerze powiedziawszy teraz coraz częściej jest to tak po prostu robione. Jeśli chodzi tutaj o samych atamanów, koncepcja właśnie atamanów została rozwinięta. Nie można już ich rekrutować jako standardowych lordów kampanii. Pełnią funkcję dowódców garnizonów i umożliwiają jakby gdzie osady pod ich zarządami atakują pobliskich wrogów. No, ciekawe co z tego w ogóle wyjdzie. Bo to, no, to ogólnie atamani są bardzo ciekawi, jeśli chodzi o to, co tutaj możemy jakby dostać od nich. Mają teraz też unikalny zestaw bojowy, tarcza, topór, pistolet oraz drzewko umiejętności, które rozwija się podczas zarządzania osadami, poprawiając dowodzenie i wsparcie frakcyjne. No, to zapowiada się ogólnie dosyć ciekawie i powiem szczerze, no jestem naprawdę zaskoczony. Jeśli chodzi o drzewko technologiczne, no drzewko technologiczne zostało teraz podzielone po prostu na 3. Mamy jako po prostu prowincję, mamy jako na przykład projekt ludzi, więc tu będą znowu te wzmocnienia wszystkie podzielone. No, z jednej strony jest to dobrze, bo jeśli chodzi o te filary, no ja osobiście nie lubiałem technologicznego drzewka z Kislewu. Było dla mnie strasznie zamotane. Większość tych perków, które tam były takie sobie. Względem niektórych frakcji wychodziło to dosyć słabo. Więc sądzę, że tutaj te zmiany będą naprawdę dosyć dobre i będzie się chciało aż zagrać znowu carycą, albo na przykład Konstantynem, choć osobiście nie lubię go. Ale jeśli chodzi o sam Kislev, to Kislev akurat bardzo lubię, bo te jednostki są takie trochę bardziej wymagające, tym bardziej na takim późniejszym etapie gry. Jeśli chodzi o Zincha, tu mamy oczywiście zastosowane nowe właśnie podejście, żeby troszkę Kairos tutaj miał różnic.
Tym bardziej, że właśnie najwięcej co się tu właśnie opiera, to jest kwestia po prostu magii. Nowe podejście, czyli w skrócie skupiają się na Kairosie, który ma reprezentować klasyczne doświadczenie Zincha. Poprzednią wersję fragmentów zaklęć nie spełniła oczekiwań, dlatego właśnie przygotowali też tą osłonę. Kluczowe oczywiście ich założenia. Funkcja pozwala na swobodne komponowanie własnego lore bez ograniczeń dodatkowego slotu. Decyzje przeniesione są do osobnej zakładki w panelu postaci. Czyli tutaj jak sobie zobaczycie, możemy to nawet zoomować. Mamy pokazane właśnie tą ostatnią zakładkę, gdzie będziemy mogli się pobawić z własnymi zaklęciami, więc no, będzie na pewno co robić, co kombinować, co testować. Jeśli chodzi tutaj o takie kwestie, bo musimy pamiętać o jednej rzeczy, jeśli chodzi o te zaklęcia, że to dotyczy tylko ogólnie Kairosa. Odmieniec zostaje finalnie na tej samej zasadzie, z tego względu, że odmieńca, no, chociaż tak stwierdzili, że odmieniec przyciąga tych swoich fanów z tego względu, że mamy po prostu w odmieńcu no, zmienianie na inną postać. No to powiedzmy gdzieś tym uwarunkowali jakby to, że nie będą w ogóle chcieli tamtego ruszać. Gdzie dla mnie osobiście sam odmieniec, no niby ma tą inną mechanikę, ale ja osobiście jakoś się nim nie odnalazłem. Chyba 3-4 razy nim zaczynałem, no ale powiem szczerze, no ani razu mi to po prostu nie podeszło. Więc no to nie jest po prostu moja bajka w skrócie. Jeśli chodzi o takie jeszcze rzeczy, to mamy oczywiście wszystko tutaj pokazane, ale moim zdaniem to jest akurat prototypy, więc zobaczymy jak to będzie finalnie, jakby to miał jakieś więcej informacji odnośnie tego, no to po prostu wolę to podać później. Jeśli chodzi o takie darmowe jednostki, bo to jest oczywiście ważne, to otrzymujemy jednostki, jak tutaj sobie zobaczycie, jeden oddział do Kislewu, znaczy wybaczcie, do Kataju, a drugi po prostu dla ogrów, więc tu będą największe zmiany. Jeśli chodzi o te jednostki, jeśli chodzi o tą pierwszą jednostkę, którą tutaj oczywiście mamy, to jest po prostu odnośnie oryginalnego projektu zaplanowana jednostka, tylko czemu jej nie dodali, ciężko stwierdzić. Czyli wprowadzają nową jednostkę ludzką, która wzbogaci twoją armię o specjalistyczne narzędzia. Charakterystyka tej jednostki, tanie rekrutowanie piechoty operująca granatami, czyli będziemy mieć bardzo tutaj nawiązanie do, no, jakby nie patrzeć, Imperium, bo tam też są jednostki oczywiście z granatami, która ma mniejszą liczebność, ale dysponuje znacznym zapasem granatów, czyli amunicji już wiemy, że będzie naprawdę dosyć sporo. Specjalna broń, czyli posiadają unikalny granat paraliżujący. Proszę bardzo. Który raz na bitwę potrafi znacząco osłabić zdolności bojowe wszystkich wrogich jednostek w dużym promieniu. No jak oni już piszą o dużym promieniu, to powiem wam, że promień będzie naprawdę konkret. Rola oczywiście na polu bitwy. Jednostka porusza się wspierając sojusznicze oddziały granatami, paraliżując oraz salwami granatów rozpraszającą wroga. No, sądzę tak, że piechota będzie miała bardzo ciężki temat, tym bardziej, że pamiętajmy, jeśli chodzi o Kataj, no Kataj walczy w większości z frakcjami, które mają bardzo duże liczebności z piechoty, w większości opierają się na piechocie, więc Kataj sądzę, że będzie miało po prostu dużo prościej. Zobaczymy też, jak to będzie statystykowo i jak to będzie po prostu nam automat przeliczał i zobaczymy, czy komputer faktycznie będzie korzystał z tego, czy nie za bardzo. Jeśli chodzi tutaj o ogry, czyli o gnoblary, no tutaj mamy rzucacze globnarów, czyli jak zauważycie, trochę taka jakby proca z kamieniami, chociaż tak mi to wygląda, ale omawiając tutaj konkretnie już samą jednostkę, działanie jednostki, czyli atakujący z dużo dalszych dystansów niż tradycyjni właśnie ci nasi, co tam był bardzo mały zasięg, chyba 70-80 w ogrów, nękające oddziały z bezpiecznej tylnej linii. Ich specyfika, czyli rola konkretnie, to jest coś na zasadzie, tak jak właśnie mówiłem, proca, oczywiście, czyli to jest takie nawiązanie trochę do skaweńskich niewolników, którzy gdzieś tam rzucają tymi procami, tylko są nieco bardziej odważne. No, skaweni mają bardzo niską dyscyplinę, więc tutaj po prostu będzie dyscyplina trochę bardziej wrzucona. I szczególnie dobrze sobie radzą właśnie z drażnieniem dzielnych jednostek halabardowych. No. Akurat jeśli chodzi o strzelców, oni sobie zawsze dobrze radzą, jeśli nie ma tarczy naprzeciwko i przeważnie dużej ilości pancerza, więc tak to w skrócie wygląda. Dajcie znać, co o tym myślicie. Powiem tak, jeśli chodzi o jednostki, no katajska jednostka moim zdaniem dużo lepiej wychodzi
niż te gobliny, więc tutaj muszę przyznać. Jeśli chodzi o magię u Kairosa, to jest w sumie dobre posunięcie, bo sądzę, że Kairos jako komputer już na samym początku sobie średnio radził. Ciekawe, czy to będzie miało jakiś większy na niego wpływ, ale to, że zmiana właśnie spora w Kislewie, to jest dla mnie moim zdaniem fajna naprawdę opcja. Bo po pierwsze drzewko technologiczne było bardzo toporne, mi się w ogóle nie podobało, jak mówiłem, więc tu sądzę, że będzie zdecydowanie, wszystko będzie po prostu lepsze. Jeśli chodzi nawet o tutaj oddanie, będziemy mogli bardziej właśnie na prowincjach działać, więc to też jest dobre rozwiązanie. No i zobaczymy, jak będzie takim finalnie z tym wszystkim, z tym oddaniem, jak będą te punkty leciały. Mamy oczywiście tutaj właśnie te gwiazdki jako te punkty z dodanego tego, więc moim zdaniem może być dobrze. Dajcie znać, co ty myślicie. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!